Czarki z rana. 5:30, dzień dobry, 5:30. 5:30, no no nie, czego się obcierasz, no czego się obcierasz, Czarek? Czarek bez takich spoufalania, bez spoufalania, 5:30. Kurde, ej, no Czarek, czego ty się wpychasz? Kurde, wpycha się normalnie. Normalnie się wpycha. Jak nie wiem. Ty kupić muszę krakersy. Coś zjeść do tego, do Tadża. Idziemy do Taj Mahal. Szanowni Państwo, witamy przed bramą. Kolejka jest po prostu, nie wiem, z kilometr. Tutaj poznałem jednego Polaka. Witam, dzień dobry. Nie wiem, czy znacie? Ci tu wchodzą, Tak, jedni wchodzą bokiem, a inni wychodzą. Ale tak czy inaczej wchodzimy dzisiaj do Tadża i dzisiaj materiał będzie z Tadża. Więc zapinamy pasy i wchodzimy. Piotrek, wyciągaj tego gnata. Piotruś, wyciągaj go. Stop. Muszę się poskarżyć, bo zabrali mi selfie sticka. No i teraz będę kręcić w ogóle z dłoni. No musicie mi wybaczyć. Ale niestety są takie zasady. No więc idziemy, pomału wchodzimy. Zaraz będzie wschód słońca, więc będziemy robić z Piotrkiem foty. Tutaj mamy wejście, główne wejście. Jesteśmy już bardzo blisko jednego z 7 cudów świata. O kurde, faktycznie. Piotr, to robi wrażenie. Ale to robi wrażenie. Wow. Jaka symetria. Niesamowite. Jest godzina 6 i zobaczcie, jest tak naprawdę mało turystów. Można by było powiedzieć, że garstka, a tak na dobrą sprawę za godzinę to tutaj będą wielkie tłumy. To jest jedyna pora, o której można po Bożemu przyjść i zrobić materiał albo zrobić zdjęcie, więc... Jeden z 7 cudów świata, Taj Mahal, to nic innego jak prezent Szaha Jahana, tak się mówi na tą szychę, który ufundował to wszystko, dla swojej żony Mumtaz Mahal. I to jest prezent. Warunek budowy był jeden. Miejsce oddalone minimum 50 km od najbliższej fabryki, tak żeby ten marmur po prostu był w bardzo dobrej kondycji. Tak na dobrą sprawę utrzymanie białego marmuru nie jest takie proste. Zobaczcie, jak to miejsce wygląda magicznie w momencie, kiedy nie ma tutaj tłumów. Cały Taj Mahal jest zrobiony z białego marmuru i był wznoszony przez 22 lata. Ponoć budowało go około 20 000 ludzi i plotki mówią, że tym, którzy przeżyli budowę Taj Mahal, obcięto palce bądź kciuki po to, żeby nigdy nie mogli zbudować już podobnej budowli. Ale powiem wam, że pod względem symetrycznym naprawdę robi niesamowite wrażenie. Po każdej ze stron, po lewej i po prawej Taj Mahal znajdują się 2 meczety, do których można wejść pod warunkiem, że ma się długie spodnie, zakryte kolana i wydaje mi się, że kobieta musi mieć też zakrytą głowę. Rzecz jasna też ciało musi mieć pozakrywane. Za budowę tego cudu świata odpowiadają Mogołowie, islamscy władcy północnych Indii w okresie XVI do XX wieku. Ciekawostką też jest fakt, że szlachetne kruszce służące do wypełnienia zdobień, tak jak widzicie na przykład tutaj nad tym łukiem, takie kwiatki były ściągane z różnych części świata, na przykład z Rosji, Chin, Arabii, czy też nawet Cejlonu. Trzeba również zwrócić uwagę, że po każdej stronie pałacu można zauważyć minarety. Minarety są charakterystyczne dla islamu. W minaretach stoi tam na samej górze muezin, nawołując do modlitwy wiernych. I bycie muezinem jest bardzo, powiedziałbym, funkcją taką szanowaną społecznie. I na dobrą sprawę, jeżeli mamy tutaj po każdej stronie minarety, oznacza to, że jest to budynek, świątynia muzułmańska nawiązująca do islamu. Zobaczcie, to jest biały marmur. Ja bym powiedział, że już taki szarowaty troszkę. Tak czy inaczej o to trzeba dbać. Ponoć osoby, które mają
potomkowie ludzi, którzy tutaj pracowali wcześniej, wciąż mogą pracować w Tadżu. Symbolem długiej budowy Taj Mahal są kopuły zwieńczające dookoła. Jak zobaczycie, jak spojrzycie tutaj na te malutkie kopuły, to jest ich 22 dookoła. One symbolizują czas budowy Taj Mahal. Trzeba też powiedzieć, że Shah Jahan przyjmował bardzo otwarcie przybyszy z różnych krain. Trzeba też powiedzieć, że Mogołowie, panując tutaj, bo panowali w Pakistanie i w północno-środkowych Indiach, to nie narzucali tego islamu, w sensie narzucali islam, ale ten islam był taki swobodny i to jest dość ciekawe, że w dzisiejszym świecie ten islam w ogóle bardzo mocno ewoluował, tak, że już nie jest taki swobodny. Zwłaszcza te odłamy sunnickie. Nie wiem, czy ktoś ogólnie oglądał odcinki z Pakistanu, ale wyobraźcie sobie, że muzułmanie bardzo często nie widzą w ogóle, jak wygląda ich żona. Nie wiem, jak wiecie, lata wcześniej, jak to było, czy tam załóżmy 200-300 lat wstecz, że oni, na przykład pytając, dobra, a jak poznajesz, czy twoja żona jest piękna? No to na przykład mówił, że ma piękną duszę, albo ma piękne dłonie, albo na przykład, nie wiem, no, ma piękne ciało, chociaż tego ciała też nie mogą zobaczyć przed ślubem. Ja wiem, że zbyt dużo pokazuje Taj Mahal, ale jestem podjarany faktem, że tu jestem. Ten gość, który to wybudował, Shah Jahan, w wieku 15 lat został wyprawiony, wziął ślub z Mumtaz i na dobrą sprawę to nie był jego wybór, tylko wybór jego ojca. W kronikach jest napisane, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Tutaj nic nie jest przypadkowe, wszystko ma jakiś sens. Zobaczcie ten ogród. Ten ogród ma symbolizować raj, a brama w centralnej części Taj Mahal to symbol wrót do raju. I meczety są zbudowane z pięknego, czerwonego kamienia, który świetnie kontrastuje z Taj Mahalem. Tutaj jest miejscówka, gdzie ludzie tak często robią takie zarąbiste zdjęcia. Tutaj jest ten łuk meczetu z widokiem zarąbistym na Taj Mahal. Zobacz, kolega, można zobaczyć, co tu kolega ten? Kolega, takie zdjęcie. Piotr, ale ja ci zaraz fotę zrobię. Kolega mi inspirację zrobił. Pan mi tu mówi, że buty trzeba zdjąć. W 1631 Shah Jahan wyrusza ugasić rebelię na równinie Dekan i jego żona, 38-letnia, rodzi 14 dziecko i podczas tego porodu niestety umiera. Shah Jahan, czyli gospodarz tego miejsca, bardzo lubił przyjmować obcokrajowców. Trzeba też zaznaczyć, że przez Indie ówczesne, przez Pakistan szły szlaki handlowe, między innymi jedwabny szlak handlowy, o którym na pewno słyszeliście. Jeśli nie słyszeliście, no to mam nadzieję, że teraz poszerzycie swoją wiedzę odnośnie szlaków. Widzieliście? Nie można się kręcić, nie można stać na rękach, nie możesz w ogóle, wiesz, świrować, bo do więzienia nawet mogą cię wziąć. Polo stanął na rękach i pani jakaś nakrzyczała, mówi, że do więzienia pójdzie. Ja mówię, w sumie Polo nie tak źle. Transport, akomodacja. A dajcie na to, ziomek komuś buty ten, a myślałem, że już buty komuś tego chce podwalić. Tak pozamiatał. Spotkaliśmy dwójkę Polaków, trójkę, czwórkę w sumie. Moi drodzy, żeby nie było. Wstaw proszę te zdjęcia, które ja zrobiłem, które na moim iPhone. Naczelny, jak mi wyślesz? Wyślałem ci te wszystkie zdjęcia. I słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, czy wam się fota podoba, bo Tomek trochę narzekał. I on też mi nie zrobił idealnego zdjęcia, bo też gdzieś tam były takie kadry nie do końca takie były idealne, ale jest dobrze. Mamy moim zdaniem kozacką jest fotę. Dobrze, piona. Dobrą fotę, Tomek ma dobrą jest fotę. Dobrze, Idziemy do mauzoleum. Tak, ale zobacz, ile już ludzi, jak już ludzie wiesz nachodzą, nie? Myślę, że godzina 15 to może być naprawdę grubo. Kosmos, tak.
Spotkaliśmy... Mi się wydaje, że Hinduzom się nie chce wstawać rano. Nie chce się na pewno, wiesz, jak siedzą do 3, do 4 chrapią, Tak. to wiesz, O to... 3 zaczynają chrapać dopiero. No, naprawdę długo siedzą. Nie wiem, czy wiecie, ale w pewnym momencie życia Taj Mahal, o, sprawdzają bilety, Taj Mahal miał być w ogóle rozebrany, był zaniedbany totalnie, no i ten marmur miał być wyprzedany, ale jednak zaniechali. No i dobrze, że zaniechali, ponieważ Taj Mahal napędza bardzo mocno lokalną gospodarkę. Chodzimy teraz do mauzoleum, do środka, Taj Mahal. Ciekaw jestem, jak będzie w środku. Pamiętajcie, że wybudowanie tak pokaźnej budowli wymagało masy rąk, masy żywności, masy złota. Ponoć do środka nie można wejść z kamerą, ale nie jestem pewien. Pogłoski. Też trzeba wziąć pod uwagę, że to miejsce było okradane i grabione bardzo często. Niestety nie można było w środku kręcić. Musicie też wiedzieć, że Taj Mahal nie zawsze był symbolem Indii. Tak na dobrą sprawę, to dzięki pierwszemu premierowi Nehru stało się tak, że Taj Mahal stał się miejscem, perełką na mapie kraju, do której przyjeżdżają właśnie miliony, nie setki. Można powiedzieć, że setki milionów turystów. W 1983 Taj Mahal trafia na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2007 roku zostaje zakwalifikowany do listy 7 nowych cudów świata. W tygodniu, od poniedziałku do piątku mniej więcej, Taj Mahal odwiedza od 10 do 15 tysięcy ludzi, w weekendy nawet do 70 tysięcy ludzi, a w 2006 roku przez cały rok przyjechało tutaj ponad 10 milionów turystów. Obstawiam, że turystów, a nie lokalnych. I miejmy nadzieję, że kiedyś te pieniążki trafią do tych ludzi, którzy mieszkają w Agrze. Podejdziemy tutaj bliżej. Możecie zauważyć, że na ścianach jest bardzo dużo kamieni szlachetnych. Proszę bardzo, chociażby tutaj, czy tam wyżej. I są to przeróżne kamienie, które były podczas najazdów grabione. Niestety w 1857 roku bardzo dużo kamieni szlachetnych zostało powyrywanych przez Brytyjczyków. Jak wiecie, przecież Indie były kolonią brytyjską, tak? Więc Brytyjczycy jako kolonizatorzy wszystko, co tutaj miało wartość, wyciągali, wyrywali, grabili, no i zabierali do Wielkiej Brytanii. Zobaczcie również, teraz jesteśmy bliżej, nie jest to taki czysty, biały marmur, jest już taki bardziej szarawy, a wszystko ze względu na zanieczyszczenie. I tutaj teraz weszło takie prawo, że najbliższa fabryka musi stać minimum 50 km, musi być ta odległość 50 km od Taj Mahal, żeby nie zanieczyszczać marmuru, ponieważ czyszczenie tego marmuru jest kosztowne i powiedziałbym, że trudne. Teraz wyobraźcie sobie, że te wszystkie bloki marmurowe, które tutaj widzicie, zostały przetransportowane 350 km stąd do Agry. 350 km było trzeba to wszystko przewieźć w ówczesnym czasie. Naprawdę pełen szacunek. Bo wiadomo, jeżeli marmur upadnie, to po prostu pęknie i tyle. W środku znajduje się grobowiec największej miłości Shaha Jahida. Trzeba jednak też zaznaczyć, że Shaha Jahid po śmierci, w sensie jak jego żona umarła, powiedziała, że on nie może mieć kolejnych żon. No i faktycznie w tych takich oficjalnych kronikach jest napisane, że on nie miał, ale nieoficjalnie mówi się o tym, że nie próżnował. No niestety. Biały marmur symbolizował czystość i duchowość. Ogrody były ziemską ilustracją raju. Kanały symbolizowały rajskie rzeki, a basen, nie wiem gdzie jest basen, ale piszą, że to było miejsce, w którym mogli koić swoje pragnienie wszyscy podróżni, którzy tutaj przybywali. Islamski raj ogólnie w Koranie ma
8 odmian, a w Taj Mahalu na cześć właśnie Koranu, Islamu jest 8 komnat. Moi drodzy, starałem się przekazać jak najwięcej ciekawostek o Taj Mahalu, kręcąc z ręki, bo z selfie sticka mi zabrali. Tak czy inaczej mam nadzieję, że wam się podobało, że jak będziecie mieć okazję tutaj, będąc w Indiach, to po prostu przyjedziecie i sobie zobaczycie sami. Teraz macie pogląd, jak wygląda Taj Mahal i powiem wam szczerze, że warto tutaj przyjechać. Jest to najtańszy cud świata, jeden z 7 cudów świata na świecie, bo kosztował jakieś 70 parę złotych, więc dużo niedużo. Jednak warto było wstać w tej godzinie. Warto było. 5. No. W sumie wstałem o 2, 1. Ja ledwo oczy otworzyłem, były w ogóle 4 godziny spania. Słuchajcie, zabieramy się z Piotrkiem. Piotrek, wielka piąteczka, bardzo ci dziękuję za wizytę w Taj Mahalu, za spacerek, za ciekawostki, naprawdę sympatycznie. Taj Mahalowi mówimy do widzenia. Pa, pa, pa. Było miło. Odebrany selfie stick, ale to jest ciekawe, że w takich miejscach bardzo turystycznych jest napisane wyraźnie, żeby tutaj nie płacić, nie ma szachrajstwa. Indie są pod względem takim turystycznym zorganizowane, ponieważ no masy tutaj turystów przyjeżdżają i to powiem wam szczerze, że trochę chaos, trochę nie chaos, ale nie jest źle pod tym względem infrastruktury turystycznej. Najgorsza sytuacja. Gość mówi, żebyś wymienił pieniądze. Ty nie chcesz wymienić, bo nie potrzebujesz, ale i tak do niego idziesz, zapytać o ten, no dawaj, idź. Ale i tak do niego idziesz, zapytać o kurs. To jest to, co mówiłem, że oni tutaj... To nie wy chcecie wymienić pieniądze, tylko oni chcą wam wymienić wasze pieniądze. Tak jest, oni wiedzą. Zauważcie, szefu, który dowodzi tutaj, jest tym całym bossem. Koron sobie czyta. Normalnie klienci siedzą, jedzą. Ja tutaj kończę biryani z serem i z warzywkami. No, jak wyciągnąłem kamerę, już przestał śpiewać. Widzicie? To jest prawo Murphy'ego. Kiedy włączasz kamerę, wszystko staje. My się dzisiaj rozdzielamy w ogóle. Tak, dzisiaj się rozdzielamy. No to co, Piotrek, oficjalne pożegnanie? Może jeszcze później. Tutaj możemy zrobić, także my Trzymaj się, stary. Dzięki za oglądanie, wspierajcie Tomka, oglądajcie na grubo, komentujcie, lajkujcie, bo to ważne dla autorów, też to mówiliśmy u mnie na kanale, że słuchajcie, jesteśmy pod bramą od godziny 5:40, już jest godzina po 8 i 2,5 godziny, a materiał jeszcze trzeba zrobić, trzeba go pójść, obrobić, to też zajmie około, strzelam, 2-3 godzin, więc można powiedzieć, normalna dniówka pracy, całe wyjdzie pewnie 6-7 godzin z obrobieniem, ze wszystkim, tak więc naprawdę pokażcie Tomkowi, że zasługuje na to wszystko. Dobry chłopak, sympatyczny, przygotowuje się naprawdę rzetelnie do wszystkich odcinków, tak więc... Bardzo wam dziękuję, trzymajcie się, wejdźcie do Piotrka Paolo Przywarskiego na kanał, zostawcie też komentarz ode mnie. Moi drodzy, Piotrek już ucieka, rozdzielamy się tutaj w Agrze, Piotrek leci w swoją stronę do Jaipuru, ja będę lecieć na wschód, w stronę Varanasi. Piotr, bardzo ci dziękuję. Ja również. Piąteczka, wielka piątka. Dobra, moi drodzy, z Piotrkiem się żegnamy, trzymaj się, Piotr. Wszystkich serdecznie. Elo mordo! Drogie czarusie, jako że my się pobrataliśmy tutaj na osiedlu, bardzo się z tego cieszę. Tak zwana zawiązana więź polsko-indyjska, więc jesteśmy od dzisiaj kumple. Witam z hostelowej łazienki. Ktoś mnie pytał, jakie są w ogóle warunki tutaj w Indiach, żeby się umyć, więc pokazuję. Proszę bardzo. Taka umywaleczka. Powiedziałbym, że ten hostel jest najlepszym, jaki do tej pory miałem. Tutaj normalnie masz prysznic. Możesz sobie z prysznica dawać tutaj, albo możesz sobie tutaj nalewać do wiadra i polewać się takim czymś. Naprawdę bardzo dobre warunki. Najlepsze są tutaj te szafki, ponieważ w tych szafkach masz bardzo dużo miejsca, więc możesz włożyć wszystko, co tylko dusza zapragnie. I jeszcze biorąc pod uwagę, zaraz wam pokażę łóżko. Hello! Mega w ogóle mega warunki. Najlepsze 10 na 10. Łóżko jest takie, masz kotarę. To jest też bardzo ważne, ponieważ jak chcesz troszkę takiej prywatności, chcesz się oddzielić od indyjskiej części świata i chcesz mieć swój kąt, no to jest super pomocne. Masz wiatraczek, który na ciebie wieje, więc nie jest gorąco. Światełko, 2 kontakty
półeczkę taką małą, co jest też super wygodne. No i wygodne łóżko, na którym możesz sobie pospać, pomontować filmy. Więc no to jest, powiem wam, tak wygląda mniej więcej hostel. Najlepszy hostel względem jakości do ceny. I taki hostel kosztuje mniej więcej, żeby nie skłamać, około 20, 25 do 30 zł. W zależności od promocji różnych. Dajcie znać, co myślicie o warunkach. Dobre, złe. Chcielibyście w takich pomieszkać? Chcielibyście, podróżując po Indiach, w takich spać, czy nie za bardzo?